Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku mówimy sobie najlepszą opcję, jaką dodali w ciągu tych 2 lat. Szczerze mówiąc, to jest najlepsza opcja od początku gry. Mowa oczywiście o Bounties. W każdym razie cały system polega na tym, że możemy sobie ustalić czas trwania, możemy sobie ustalić datę, godzinę, możemy sobie ustalić, ile osób odbierze daną nagrodę. Skoro wybraliśmy już rodzaj nagrody, tutaj możemy wpisać ilość nagrody. Taką samą nagrodę otrzyma każdy, kto wykona cel misji, cel zadania. Pamiętajcie, że możecie ustalić tutaj jedną osobę. W takim wypadku całość nagrody zgarnia ta osoba, która pierwsza wykona zadanie. Co do samych bounties, to tutaj macie ten opis. Z takich ważniejszych rzeczy, no to macie tutaj maksymalnie 5 bounties w tym samym czasie. Na dzień można sobie ustalić 50 bounties, więc całkiem sporo. Czas trwania maksymalnie 72 godziny. No oczywiście R4, R5 mogą tutaj ustalać te bounties. I jeśli cel nie zostanie wykonany, no to nagroda, którą tutaj daliśmy, wraca do naszego magazynu. No i nagrody możemy odebrać chyba w tym menu, ewentualnie jeśli ich nie odbierzemy, nagrody powinny nam przyjść na maila. Jeszcze nic nie wygrałem, dopiero mieliśmy jedno bounty, no i pierwszą nagrodę, czyli tutaj było chyba 20 milionów many, tak. Tutaj było 20 milionów many do wygrania, no i oczywiście wygrał to Slavko. Za 2 miliony meritów zajęło mu to 3 godziny, ale był pierwszy, to było dla jednej osoby. Myślę, że to było fajne, no i ta jedna osoba wygrała 20 milionów many. Interesować Was może jeszcze to, jak zbieramy tutaj właśnie drewno, złoto, manę. Myślę, że najbardziej nas interesuje tutaj mana. Oczywiście zbieramy to poprzez wykonywanie takich dziennych zadań, tak? Łapanie pupili, wysyłanie pomocy, donatowanie, zbieranie surowców, kupowanie w markecie. Natomiast jeśli chodzi o smocze monety, no to tutaj już musimy je donatować sami. W Warbandzie macie właśnie zakładkę z Bounties. Ile dzisiaj na przykład wy daliście dzięki waszym zadaniom. Ja na przykład dzisiaj dałem prawie 500 tysięcy many, tak? Do puli. Wczoraj miałem pecha i wczoraj dałem dużo drewna, no i mało tej many wczoraj dałem, tak? Więc no powiedzmy sobie, że jak na 200 osób, jakbyście mieli takie szczęście jak ja tutaj, no to na dzień jakby jedna osoba mogła zagwarantować 500 tysięcy many. 10 osób to jest 5 milionów, 100 osób to jest 50 milionów, no i 200 osób to jest 100 milionów many. Więc na dzień przy dobrych wiatrach możecie mieć nawet 100 milionów many, więc zbiera się to całkiem szybko, powiedziałbym, tak? No i możecie ustalić to tak jak widzieliście, że trafia to wszystko do jednej osoby. Myślę, że w wielu głowach zapaliła się taka lampeczka. W mojej również, nie będę ukrywał. No bo co jeśli założymy sobie sojusz farm? Będziemy tam właśnie robili takie dzienne zadania. 20 razy sobie tam coś zrobimy. No i będziemy farmili sobie manę. Wtedy, gdy uzbieramy sobie 10 bilionów many, wchodzimy naszym głównym kontem, ustawiamy jakieś bounties typu, nie wiem, zasługi, tak? Typu wbić. Ustalamy sobie bounties typu wbić 1000 zasług, tak? Klikacie sobie OK, ustalacie godzinę, czas trwania, prawdopodobnie na minutę. Wychodzicie sobie jedną farmą z sojuszu, bijecie ją, no i zgarniacie całą pulę. W puli możecie mieć nawet 10 bilionów many. Nie wiem, czy dobrze myślę, na razie coś takiego mam w głowie. Jeśli jest jakiś błąd w mojej logice, to napiszcie to w komentarzu, bo szczerze mówiąc nie rozmyślałem nad tym tak długo, a myślę, że to jest naprawdę ciekawa opcja, prawda? Zastanawiam się również, kiedy będzie jakaś drama, że ktoś obrabuje swój sojusz ze smoczych monet. Kto wie, może będziemy świadkiem takiej dramy również w tej grze. W każdym razie uważam, że te bounties całe są naprawdę świetnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o nagradzanie aktywnych graczy. Na przykład tutaj widzicie, że za 8 minut startuje u nas elitarna magma.
No i każdy, kto się zjawi, dostanie 500 000 many na głowę. Więc myślę, że to jest naprawdę fajna i ciekawa opcja. W każdym razie, jeśli chodzi o tę aktualizację, którą teraz dostaliśmy, na murach mamy... No mamy coś takiego. Nie będę ukrywał, jest to męczarnia, nie? Ja się tak męczyłem robiąc to. A nagrody jakie tutaj były? 40 gemów co drugi stage, tak? Praktycznie co każdy stage, ale co drugą tutaj, co drugi tick. Więc no ja się tutaj męczyłem naprawdę. Bardzo się tutaj wymęczyłem psychicznie, no ale byłem ciekawy, gdzie to się kończy, tak? No i mamy tutaj, uwaga, spoiler, 26 stage'y. Mam nadzieję, że nie dodadzą tego więcej, szczerze mówiąc. Kolejna tutaj ciekawa opcja, o której możecie nie wiedzieć. Mamy tutaj coś takiego. Szczerze mówiąc, to też jest nieopłacalne, jak na to patrzę. Może dla tych nowych, jeśli chcą sobie zgarniać tokeny epickie, jasne. Natomiast dla mnie wydaje mi się, że nie bardzo. Na pewno więcej nagród, więcej przyspieszeń, więcej surowców, więcej pyłu dostaniemy z 47 poziomu niż za ten 25 poziom. Więc no, raczej nie będę tego robił. Oczywiście zyskujemy tutaj nagrodę za pokonanie, no i odbieramy sobie jeszcze nagrodę za wykonanie tej misji, no, aczkolwiek nie oszukujmy się, zdecydowanie więcej dostaniecie za pokonanie 48, 50 poziomu mrocznych niż za wykonanie tej misji. Jedyne fajne zadanie to jest to, bo to nas nie kosztuje absolutnie CP. 147, zbierzmy sobie to Syndrionem, no i zobaczymy, czy zabierze nam CP. Nie powinno, z tego co wiem, ale przekonajmy się jeszcze. Ktoś się zastanowić może, czemu tutaj z Syndrionem do tego idę. No bo robiłem sobie właśnie te misje. No i jak doskonale wiecie, jak robicie sobie te misje, w sumie to też już wykonam na wizji, to atakując na przykład Syndrionem, koszt takiej operacji wyniesie mnie 40 CP zamiast 50, no bo już pokonałem kilka tych legionów mrocznych. Jedyne co polecam tak naprawdę w tym misjoskopie, chyba tak to się nazywa, to mamy tutaj takie złotych darklingów, no i za pokonanie złotych darklingów jest 5 tokenów do epickiej mu. Jasne, ktoś może z was mieć już wymaksowaną epicką mu, natomiast no ja też ją mam wymaksowaną, bo uważam, że nawet dla konta free to play epicka mu jest całkiem dobra. Tutaj gdzieś powinna być. Mamy tutaj ją właśnie przebudzoną. Natomiast warto zbierać te tokeny do mu z tego względu, że możemy je opchnąć u Goblina. No i mamy za to 750 hero coinów, więc naprawdę warto. Dobra, Syndrion tutaj pokonał ostatni bastion mrocznych. Zbierzmy sobie jeszcze to, jest to ostatnie zadanie. No ale tak jak mówię, tych niebieskich czy fioletowych mrocznych, to jeśli się nie mylę, w moim przypadku nie opłaca się w ogóle pokonywać, bo lepsze nagrody dostaniemy za zwykłych mrocznych na poziomie 48, 49 czy 50. Z ciekawych rzeczy jeszcze w tym update'cie mamy oczywiście nowego bohatera, którego polecam wymaksować jak najszybciej. Z tego względu, że przebudzony będzie nam przynosił 10% więcej zebranych surowców. No a żeby go odblokować, oczywiście robimy sobie, a może nawet zróbmy to, zróbmy sobie laleczkę jedną. Możecie pokonywać laleczki Eliany, gdyż miejmy nadzieję, że będziemy mieli tutaj szczęście, chociaż mogę wam pokazać to w raporcie i nie musiałem tego robić. Przejdźmy sobie do raportów. Tutaj chyba mam, tak. Z tych skrzyń możemy sobie wybrać, ta skrzynia jest właśnie za pokonanie Eliany. W jednej skrzynce jest jeden epicki token, no i tam sobie wybieracie, czy chcecie odebrać token do Eliany, czy chcecie odebrać token do Flinta. Tutaj macie tę skrzynkę, o której mówiłem. Otwórzmy sobie ją, no i zobaczcie, jak to wygląda. Możecie sobie wziąć token Flinta. Mogę wam jeszcze pokazać menu króla, jak tutaj wygląda teraz. Macie coś takiego, tak? Zostało nam dodane coś takiego. No i możemy sobie zaznaczać, co poszczególna rola może robić.
To samo jest oczywiście w Przymierzu, tak? To samo jest w Przymierzu. Tutaj też możecie sobie zaznaczyć, co poszczególna rola może robić. Ja jeszcze tego nie konfigurowałem, tylko dałem tutaj ludziom, żeby widzieli, kto jest online, więc tutaj tylko zaznaczyłem, żeby ludzie widzieli, kto jest online, no i tyle, tak? Więcej tutaj nic tak naprawdę nie zmieniałem, dopiero będę to zmieniał, ale na to wszystko przyjdzie czas na Home Kingdom, na razie nic tutaj nie róbmy. W każdym razie, tak jak mówię, bounties są genialne, no i nie wiem, czy mój sposób, pewnie wielu z was na to wpadło również, czy to będzie działało, że założycie sobie własny sojusz farm, no i tam będziecie sobie zbierali manę, potem wchodzicie do niego, zbieracie haracz w postaci chociażby nawet te 5 bilionów many, no to zawsze coś, prawda? Zawsze coś. Jasne, może to być czasochłonne, szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym, ile czasu nam to może zająć, no ale jak wchodzicie na farmy, na zwykłe farmy, po prostu, wiecie, wysłać, zebrać, kliknąć helpa, no to zawsze tam z biegiem czasu zbieracie tej many trochę, więc myślę, że możecie się tam, wiecie, w 2-3 osoby zebrać, stworzyć swój własny sojusz farm, no i tę manę dzielić na te osoby, prawda? Jeśli dla jednej osoby będzie to za dużo. No a co do tych bounties, to naprawdę jest to fajne. Tutaj jest drugie, tutaj ktoś włączył, nie wiem kto, ale i tak nie zaliczyło tego, więc to pierwsze, które tutaj włączyłem, nam zaliczyło. No i każdy, kto tutaj był, dostał 500 000 many, tak? Więc taka mała nagroda za aktywność. Nie jestem pewny, bo tutaj była jeszcze jedna osoba spoza VP. Przyszedł nam pomóc z WAO, kolega, ale no nie wiem, czy on również dostał manę, czy nie. Jak dostał, to fajnie, jak nie, to trudno. W każdym razie uważam, że właśnie to bounties to jest genialne rozwiązanie. Naprawdę można tutaj tworzyć fajną rywalizację. Wyścig po 20 milionów many był naprawdę fajny. Oczywiście to był pierwszy dzień, więc tej many było naprawdę mało w magazynie. Natomiast większe konkursy będą tworzone, gdy tej many uzbieramy więcej, więc myślę, że będzie fajnie. Myślę, że ta opcja jest naprawdę genialna. Może jeszcze sobie omówmy typy tych bounties, jakie tutaj mamy w tej grze, obecnie dostępne. Możemy sobie ustalić liczbę zasług, więc będziemy się ścigali o liczbę zasług. Możemy się ścigać o liczbę martwych jednostek. Możemy się ścigać o liczbę ciężko rannych jednostek. Myślę, że ta opcja jest bardzo dobra dla tanków, żeby właśnie dać im troszkę miłości. Możemy również ustalić liczbę wyleczonych jednostek za surowce. Ja myślę, że będziemy nagradzali u nas w VP za te dwie bounties będziemy sobie często tutaj ustalali. Bo tak jak mówię, bardzo duży nakład, bardzo duży nacisk będziemy kładli na piechotę. Więc ludzie, którzy będą grali piechotą, będą tutaj nagradzani. Reszta rzeczy to oczywiście niszczenie oraz budowanie budynków przymierza. Tutaj możemy chyba sekundy ustalać, tak? Czy minuty? Prawdopodobnie minuty. Na razie nie będę tego ustalał. Możemy sobie ustalić jeszcze udział w behemocie zwykłym, oczyszczenie takiego behemota. No i możemy sobie ustalić udział w elitarnym najeździe na behemota. Dokładnie to ustaliliśmy sobie wczoraj. No i jak widzicie, top 80 osób, które zadały obrażenia, otrzymały 500 000 many. Dlaczego top 80 ustawiłem? No bo nie byłem pewny, czy tam wchodzi 60 czy 80, więc wolałem ustawić 80. Nie ustalałem top 20, no bo potrzebujemy tanków na behemotach również. No a gdybym ustalił top 20 osób, no to tanki by się nie załapały na manę. No a tak naprawdę bez tanków byśmy prawdopodobnie tego nie zrobili. Także no, w VP będziemy bardzo mocno nagradzać tanków. Mamy w grze jeszcze skill locka. Jeśli ktoś z was się zastanawia, jak on działa, no to właśnie działa w ten sposób. Blokujecie sobie umiejętności od tyłu, więc teraz mamy 4 odblokowane, teraz mamy pierwsze 3 odblokowane, pierwsze 2 odblokowane, no i pierwszą umiejętność odblokowaną. Tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to może idealne rozwiązanie, ale na pewno lepiej mieć takiego skill locka niż go nie mieć. Ja tutaj zostawiam sobie na je w 5, 5, 5, 1.
Tak ją planuję zrobić, bo myślę, że prędkość marszu mi się przyda, a nie będę jej przebudzał i sobie jakoś poradzę bez tych 20% ataku. Ostatnią rzeczą, którą poruszymy w tym filmie, jest oczywiście aukcja pupili. Na razie tutaj, jak widzicie, ktoś to kupuje. Na początku pierwszego dnia nie widziałem, żeby to ludzie kupowali, ale chyba się przekonali, że wylosowanie takich atrybutów, 8 miejsc, 3-gwiazdkowy talent, wiecie, trafić takie atrybuty naprawdę nie jest lekko i można użyć nawet kilka tysięcy, jak nie kilkanaście tysięcy, może nawet kilkadziesiąt tysięcy mikstur regeneracji, żeby coś takiego trafić, więc ja wiem, że może to nie jest dla free-to-playów albo low spenderów, nie pozwolą sobie raczej, żeby kupić takiego pupila, ale mimo wszystko taki low spender może na tym zyskać, jeśli takiego pupila on sam trafi i będzie mógł go sprzedać. Może właśnie jeszcze wam powiem, jak wygląda tutaj sprzedaż. Wystawiamy sobie pupila na rynek, który musi mieć 8 miejsc na umiejętności, minimum 3 razy S, no i łączna liczba z tych S-ek musi wynosić minimum 705 punktów. Tutaj mamy rating 902, więc no, bardzo ładny pupil. Zresztą widzicie, że tutaj jest prawie wszystko wymaksowane, co potrzeba. W każdym razie, jeśli ktoś kupi takiego pupila za 700 tysięcy monet, osoba, która wystawiła tego pupila, czyli sprzedający, otrzyma 700 tysięcy gemów minus podatek 10%, więc otrzyma tych gemów 630 tysięcy. Jeśli się nie pomyliłem, to mimo wszystko ja bym bardzo chętnie przytulił taką ilość gemów. Wiecie, za taką ilość gemów możecie sobie zrobić bardzo szybko możecie sobie odblokować ideały. Więc wieloryb będzie miał dobrego pupila, free to play będzie miał gemy, no i aukcja moim zdaniem jest takim fajnym rozwiązaniem, na którym mimo wszystko może skorzystać każdy. Ja niestety nie mogę sprzedać żadnego pupila, bo żaden pupil się nie załapuje. Jeszcze nie mam takiego, który miałby 8 miejsc na umiejętności i wysokie atrybuty. No niestety mam tutaj pecha, także widzicie, no nie jest łatwo trafić takiego pupila. A jeszcze w ramach ciekawości, aktualnie najdroższym pupilem na tej aukcji jest, z tego co widzę, nie przeglądałem wszystkich stron, ale wydaje mi się, że ten jadowity jaszczur, 905 tysięcy monet, bardzo ładne atrybuty. Policzmy sobie tak na szybko, ile to nas może kosztować. Oczywiście, no będę patrzył tutaj po tej cenie. Jasne, możemy sobie to kupić na Plutomal, będzie tam taniej, ale policzymy sobie według tej ceny tutaj. 600 zł za 25 tysięcy monet wymiany, także 900 tysięcy podzielmy na 25 tysięcy, daje nam to 36, no i 600 zł razy 36, daje nam to cenę 21 tysięcy. Tylko pamiętajcie, że te ceny tutaj są tak dla dramaturgii. Na telefonie na przykład na pewno jest dużo taniej, na komputerze nie wiem czemu jest najdrożej. No i jeszcze do tego dochodzi Plutomal, więc tak naprawdę taki pupil prawdopodobnie, tutaj też się mogę mylić, może nas kosztować około, ja wiem, 14-15 tysięcy, coś takiego. Strzelałbym raczej właśnie w 14-15 tysięcy. Tak czy siak, takie aukcje mi się podobają, bo nawet taki free to play, jeśli uśmiechnie się do niego los, będzie mógł sprzedać takiego pupila za 900 tysięcy gemów. No, ładna sumka, prawda? Ładna sumka. W każdym razie w tym filmie to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.